Jeśli szukacie pomysłu na pyszne i proste ciasta bez pieczenia, to dobrze trafiliście, bo dzisiaj mam dla Was 4 propozycje takich ciast. Nadają się one idealnie na święta, sylwestra czy wszelkie inne imprezy z bliskimi. Każde ciasto jest naprawdę bardzo proste do wykonania, co zresztą zobaczycie w dalszej części filmu. A jeśli moje przepisy się Wam podobają, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, komentarza oraz łapki w górę pod filmem, bo dzięki temu mój kanał może się rozwijać i docierać do nowych osób. Zaznaczam, że do każdej dzisiejszej propozycji użyłam blaszki o wymiarach 25 na 30 cm. Moją dzisiejszą pierwszą propozycją będzie ciasto 3-bit. Nie bez powodu jest to pierwsza propozycja, ponieważ jest to mój faworyt. Ja uwielbiam takie smaki, czyli smaki kajmaku, masy budyniowej oraz bitej śmietany, więc nie mogłam postawić inaczej niż właśnie zacząć filmu tym ciastem. Zaczynam od odmierzenia 500 ml mleka. Następnie z tych 500 ml odlewam około 150 ml. Do tych 150 ml dodaję 2 budynie i całość dokładnie mieszam, aby nie było grudek. Pozostałą część mleka umieszczam w garnku, dodaję cukier, dokładnie mieszam, a następnie zagotowuję. Gdy mleko zaczyna się gotować, to dodaję rozrobione budynie i całość mieszam, aż budyń zgęstnieje. I teraz bardzo ważny krok, jeden z najważniejszych. Budyń odstawiamy do całkowitego wystudzenia. W misce umieszczam masło i tutaj bardzo ważna rzecz, masło musi być w temperaturze pokojowej, czyli kilka godzin przed zrobieniem ciasta, masło wyciągamy z lodówki i czekamy, aż ono zmięknie. Masło miksujemy kilka minut, aby ono zmieniło swoją konsystencję z takiego twardego masła na taką delikatnie puchatą, powiedzmy. Tak ono ma wyglądać, jak tutaj widzicie na filmie. Do ubitego masła dodaję całkowicie przestudzony budyń, ale dodaję go partiami. Najpierw dodaję 1/3, miksuję, później kolejną część miksuję, no i na sam koniec pozostałą część i również miksuję. Tutaj musicie uzbroić się w cierpliwość z tego względu, że ta masa będzie musiała być miksowana zdecydowanie kilka dłuższych minut, z tego względu, że ona musi mieć taką idealnie gładką konsystencję. Ja tutaj, jak możecie zobaczyć, zmieniłam robot na taki, co ma zdecydowanie mniejszą moc, bo ta miska nie jest wysoka i nie chciałam, żeby mi chlapało wszędzie tą masą budyniową. Jak możecie zauważyć, u mnie też ta konsystencja na początku była taka bardzo mocno grudkowata, no ale tak jak mówiłam wcześniej, kilka minut cierpliwości, miksowania i zrobiła się bardzo gładka, jednolita konsystencja. Kajmak umieszczam w garnku i podgrzewam, aby miał on znacznie bardziej lejącą konsystencję. Blaszkę o wymiarach 25 na 30 cm wykładam papierem do pieczenia, a następnie układam pierwszą warstwę krakersów. Dlaczego krakersy, a nie herbatniki? Ponieważ krakersy są słone, a to ciasto samo w sobie jest bardzo słodkie. Jest tutaj kajmak, masa budyniowa i do tego jeszcze bita śmietana, także żeby nie było za słodko, to te krakersy, które są słone, idealnie przełamią smak. Na krakersach rozprowadzam kajmak. Ta pierwsza warstwa jest najcięższa do rozsmarowania, bo wiadomo, krakersy troszeczkę będą się odrywać do tego kajmaku, ale na pocieszenie Wam powiem, że jak już rozsmarujecie tą masę, to cała reszta pójdzie z górki. Troszeczkę cierpliwości i na pewno się uda. Następnie układam drugą warstwę krakersów. Na drugą warstwę krakersów dodaję masę budyniową i całość dokładnie rozprowadzam. Następnie układam trzecią i ostatnią warstwę krakersów. Na sam koniec pozostało mi zrobić bitą śmietanę, ale ją się robi naprawdę bardzo szybko, porównując do przykładowo tej całej masy budyniowej. W wysokim naczyniu umieszczam śmietankę, a następnie ją miksuję. Śmietanka musi być bardzo dobrze schłodzona. Jeśli Wasza śmietanka będzie przykładowo lekko schłodzona albo będzie o temperaturze pokojowej, no to po prostu może się nie ubić. Gdy śmietanka jest już tak powiedzmy w połowie ubita, to dodaję 2 śmietan fiksy,
a także cukier i całość miksuję, aż bita śmietana będzie całkowicie ubita. Ja na sam koniec jeszcze tak łyżką całość tutaj mieszam, z tego względu, że zawsze mam taką obawę, czy cukier nie opadnie tam przypadkiem na samo dno śmietanki, no ale jak już całość wymieszam jeszcze łyżką, no to mam pewność, że na 100% będzie on dobrze rozprowadzony. Gotową bitą śmietanę układam na samej górze ciasta, a na wierzch ciasta ścieram czekoladę. Takie ciasto odkładamy do lodówki na co najmniej kilka długich godzin, ale zaznaczam, że najlepiej jest zrobić je dzień wcześniej i zostawić w lodówce na całą noc. Wtedy jest pewność, że krakersy odpowiednio zmiękną, no i że całe ciasto wyjdzie tak jak powinno. Tutaj widzicie moje ciasto już po całej nocy leżenia, także pozostało mi wyjąć je z tej blaszki, no i następnie pokroić na mniejsze części. Jeśli chodzi o ten papier do pieczenia, to jest to bardzo duże ułatwienie, jak chodzi o wyciąganie tego ciasta z tej blaszki. Chyba że macie taką blaszkę z fajnym, wyciąganym dnem, ja niestety takiej nie mam, więc radzę sobie z papierem do pieczenia, no to wtedy wiadomo, możecie to pominąć i będzie Wam równie prosto wyciągnąć to ciasto. Jednak ja tutaj dzielę się takim swoim tipem. Jest to jedno z najsmaczniejszych ciast, jakie kiedykolwiek jadłam, jakie kiedykolwiek robiłam, z tego względu, że ja uwielbiam kajmak, uwielbiam masę budyniową, do tego jeszcze bitą śmietanę i te krakersy, które idealnie przełamują ten smak, bo są słone. Więc jeśli nie macie pomysłu na ciasta i nie wiecie, które z tych 4 wybrać, to chyba na pierwszym miejscu postawiłabym właśnie tego 3-bita. I tutaj możecie zobaczyć, jak się prezentuje. Mi z takiej blaszki wychodzi 20 kawałków. Moją dzisiejszą drugą propozycją będzie ciasto Raffaello o smaku białej czekolady. Zaczynam od odmierzenia 750 ml mleka. Następnie z tej odmierzonej ilości odlewam około 200 ml i w niej rozrabiam budyń. Pamiętajcie, aby bardzo dokładnie to wymieszać, aby nie było grudek. Pozostałą część mleka wlewam do garnka, dodaję cukier, mieszam, a następnie zagotowuję. Gdy mleko już jest zagotowane, to wlewam rozrobiony budyń, a następnie mieszam, aż całość skęstnieje. I teraz bardzo ważna kwestia, której nie możecie pominąć, czyli budyń odstawiamy do całkowitego wystudzenia. Następnie roztapiam białą czekoladę w kąpieli wodnej. Jeszcze tylko dodam, że do czekolady dodaję mleko, aby była lepsza konsystencja. Gotową roztopioną czekoladę odkładam do wystudzenia. W misce umieszczam masło i masło musi być koniecznie w temperaturze pokojowej, czyli kilka godzin przed robieniem ciasta wyciągamy masło z lodówki i czekamy, aż ono samo zmięknie. Masło ubijam kilka minut, aby stała się taka puszysta konsystencja. Do ubitego masła dodaję całkowicie wystudzony budyń, także podkreślam, że musi on być wystudzony, no i całość miksuję. Jeśli chodzi o budyń, to dodaję go partiami, mniej więcej dzielę go na 3 części. Wraz z ostatnią częścią budyniu dodaję także roztopioną, wystudzoną czekoladę i całość miksuję kilka minut, aż powstanie z tego jednolita, gładka masa. Tutaj musicie uzbroić się w cierpliwość, bo nawet jak możecie zobaczyć na początku, ta masa jest pełna grudek, ale spokojnie po dłuższym czasie miksowania całość stanie się taką idealną konsystencją. Co również możecie tutaj zobaczyć, jak ta masa powinna wyglądać końcowo. Do gotowej masy dodaję wiórki kokosowe i całość mieszam. Blaszkę o wymiarach 25×30 cm wykładam papierem do pieczenia, a następnie układam pierwszą warstwę krakersów. Na to dodaję troszkę mniej niż połowę masy budyniowej, powiedzmy, że tak około 40% i całość dokładnie rozprowadzam. Następnie układam drugą warstwę krakersów, a na to wykładam kolejne 40% masy budyniowej.
Następnie idzie trzecia i już ostatnia warstwa krakersów i na to idzie pozostała masa budyniowa, czyli tak powiedzmy około 20%. Wierzch sypię wiórkami kokosowymi. Gotowe ciasto wkładam do lodówki na całą noc. Najlepiej jest wkładać ciasta takie na krakersach czy na herbatnikach na całą noc z tego względu, że zawsze będzie pewność, że one odpowiednio zmiękną. Bardzo ważna wskazówka, jeśli chodzi o to ciasto, to bardzo polecam minimum 30 minut przed podaniem gościom wyciągnąć je z lodówki. Z tego względu, że ta masa budyniowa wtedy bardzo fajnie zmięknie i będzie o wiele smaczniejsza. Zresztą, jeśli zrobicie to ciasto, to na pewno zobaczycie, o co mi chodzi. W sumie nawet na filmie widać, że tutaj jest ciasto od razu po wyciągnięciu z lodówki i jest ono takie troszeczkę bardziej twarde. Nie przeszkadza to w jedzeniu, ale uważam, że jeśli ono chwilkę postoi w ciepłym, to jest naprawdę zdecydowanie smaczniejsze. Tak jak w poprzedniej propozycji, wychodzi mi tutaj 20 kawałków ciasta. Moja kolejna dzisiejsza propozycja, jak widać, jest gotowa i tak się prezentuje. Nikogo nie zaskoczę, jak powiem, że uwielbiam to ciasto, bo w sumie wszystkie propozycje z dzisiejszego filmu to są moje faworyty i każde z nich naprawdę bardzo mocno mi smakuje. Moją dzisiejszą kolejną propozycją będzie sernik na zimno z galaretką malinową, malinami, a także ciasteczkowym spodem. Zaczynam od zmiksowania herbatników. Ja to robię w blenderze, ponieważ on jest zdecydowanie bardziej dokładny i precyzyjny, ale jeśli nie macie takiego blendera, to oczywiście możecie to zrobić na przykład wałkiem, umieszczając wcześniej herbatniki w woreczku foliowym czy w jakiejś reklamówce foliowej. Zajmie to zdecydowanie więcej czasu, ale na pewno też efekt będzie dobry. Następnie zajmuję się roztopieniem masła. Roztopione masło dodaję do zmiksowanych herbatników i całość dokładnie mieszam. Blaszkę o wymiarach 25 na 30 cm wykładam papierem do pieczenia, a na to wykładam zmiksowane herbatniki z masłem, które posłużą tutaj jako spód ciasta. Bardzo ważne jest tutaj, aby dokładnie całość uklepać. Taki spód wstawiam do lodówki na czas robienia kolejnej warstwy. W misce umieszczam twaróg sernikowy, sok z cytryny, a także cukier puder i całość dokładnie ze sobą miksuję. W międzyczasie żelatynę zalewam zimną wodą, dokładnie mieszam i odstawiam do napęcznienia. Do wysokiego naczynia wlewam śmietankę, a następnie ją miksuję. Jeśli chodzi o śmietankę, to ona musi być bardzo dobrze schłodzona. Jeśli śmietanka nie będzie odpowiednio schłodzona albo będzie przykładowo w temperaturze pokojowej, to może się po prostu nie ubić. Gotową ubitą śmietanę dodaję do masy sernikowej, a następnie miksuję ją na wolnych obrotach. Tylko po to, aby całość ze sobą się wymieszała. Jak możecie zobaczyć, żelatyna całkowicie napęczniała, także umieszczam ją w garnku, a następnie podgrzewam, aby się roztopiła. Pamiętajcie tylko, aby tej żelatyny nie zagotować. Ona ma się roztopić, ona ma się lekko podgrzać i wtedy jest już gotowa. Żelatynę dodaję do masy sernikowej i całość ze sobą miksuję. Gotową masę przelewam na spód do ciasta i odstawiam do lodówki, aby ta masa stężała. Ostatnim dzisiejszym krokiem w tym cieście jest zrobienie galaretki, czyli najpierw zagotowujemy wodę i w takim wrzątku rozpuszczamy galaretki. Odstawiamy do całkowitego wystudzenia, a jeszcze dokładniej i precyzyjniej to odstawiamy, aż galaretka lekko stężeje, co za momencik zobaczycie w filmie. Jak możecie zobaczyć, to galaretka powinna mieć mniej więcej taką konsystencję. Dopiero wtedy jest ona gotowa, aby dać ją na wierzch ciasta, ponieważ jakbyście nalali taką galaretkę, która jeszcze w ogóle nie stężała, no to ona mogłaby się rozpłynąć po całym cieście.
Także ja taką dosyć stężałą galaretkę umieszczam na masie sernikowej. Tutaj jak widać moja masa też już była około 2 godziny w lodówce, także zdążyła stężeć. No i w taką galaretkę wciskam maliny. U mnie są to świeże maliny. Ciasto jest gotowe, także odstawiam je do lodówki na całą noc. Po całej nocy w lodówce ciasto jest gotowe, także pozostało mi pokroić je na mniejsze części. Tutaj dokładnie tak jak w poprzednich propozycjach wychodzi mi 20 kawałków ciasta. I tak się prezentuje moja dzisiejsza kolejna propozycja. Ten sernik jest lekki jak piórko właśnie przez to, że tutaj śmietanka była ubita osobno. Właśnie ja zawsze preferuję takie robienie sernika z tego względu, że ta masa później jest bardziej puszysta moim zdaniem. I Was również zachęcam do wypróbowania tego przepisu, no bo nikogo nie zdziwię, ale uwielbiam to ciasto. Moją kolejną i ostatnią dzisiejszą propozycją będzie ciasto inspirowane ciastem tiramisu, jednak to będzie wersja bez kawy, a za to będzie to pomarańczowe tiramisu. Jako rekomendacja powiem, że jak zrobiłam to ciasto, to mój mąż od razu zjadł kilka kawałków, bo tak bardzo mu smakowało. Śmietankę umieszczam w wysokim naczyniu, a następnie ją ubijam. Mniej więcej w połowie ubijania dodaję śmietan fiksy i ubijam do momentu, aż będzie to całkowicie sztywna masa. W misce umieszczam mascarpone, cukier puder i całość ubijam tak mniej więcej 2 minuty, aby mascarpone zrobiło się takiej bardziej puszystej konsystencji. Następnie dodaję ubitą śmietankę i całość jeszcze miksuję na takich wolnych obrotach, aby się ze sobą zmiksowały. Masa jest gotowa, także teraz zabieram się za wyciśnięcie soku z pomarańczy. Tutaj niestety nie nagrał mi się początek, ale mam 2 biszkopty, które jeszcze zdążyłam zamoczyć w tym soku pomarańczowym. I tutaj bardzo ważna uwaga. Jeśli chodzi o moczenie, to moczymy je dosłownie 1-2 sekundy i to wystarczy, ponieważ jakbyśmy moczyli te biszkopty za długo, no to one zrobią się aż za bardzo miękkie, a jak wiadomo one i tak jeszcze troszeczkę zmiękną pod wpływem masy. Blaszkę o wymiarach 25 na 30 cm wykładam papierem do pieczenia, a następnie układam pierwszą warstwę biszkoptów. Na to wykładam połowę masy i dokładnie rozprowadzam. Następnie układam drugą warstwę biszkoptów, a także drugą połowę masy i również rozprowadzam. I tutaj taka jedna mała uwaga i wskazówka. Jak możecie zauważyć, jeśli chodzi o kakao, to ja od razu posypałam całe ciasto. Następnie takie ciasto umieściłam w lodówce na całą noc. No i też jak możecie zauważyć, to kakao wygląda troszeczkę gorzej, jest zdecydowanie bardziej ciemne, więc jeśli chcecie, aby wasze ciasto prezentowało się lepiej, to najlepiej posypać je kakałem przed samym podaniem. Ale jeśli wam to nie przeszkadza, tak jak i mi, to można to zrobić od razu i już mieć z głowy, bo jeśli chodzi o smak, to totalnie nie ma żadnego znaczenia. Po całej nocy leżenia w lodówce ciasto jest gotowe, także pozostało mi pokroić je na mniejsze części. Z tego ciasta i takich proporcji wychodzi mi 16 kawałków. Tak jak wspomniałam wcześniej, jest to ciasto inspirowane tiramisu, jednak nie chciałam tutaj robić kawowej wersji, z tego względu, że jest to taka wersja klasyczna, ale też nie każdy lubi kawę. Natomiast kto z nas nie lubi smaku pomarańczowego, jeszcze szczególnie teraz podczas świąt, gdzie święta kojarzą się właśnie z pomarańczą, mandarynkami, więc uważam, że jest to jeszcze lepsza opcja i naprawdę to ciasto wychodzi genialne i nawet powiem szczerze, że dla mnie jest to wiele lepsza i wiele smaczniejsza wersja niż ta wersja z kawą. Także zachęcam, jeśli jeszcze nigdy nie próbowaliście takiego, powiedzmy, tiramisu, no to zachęcam do zrobienia. Kochani, to by było wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie koniecznie znać, czy przepisy Wam się spodobały,
spodobały. Jeśli zrobicie którąś propozycję, to oczywiście również dajcie znać, będzie mi naprawdę bardzo miło. No i koniecznie zajrzyjcie do playlisty Święta i Sylwester, bo tam jest naprawdę już dużo filmów z tego typu propozycjami, z przeróżnymi propozycjami, no i fajnie, abyście nic nie ominęli. Bardzo prawdopodobne, że jest to ostatni film przed świętami, dlatego chciałam Wam życzyć wesołych świąt, radosnych, spędzonych z osobami, które kochacie. Jedyne, co jeszcze mogę powiedzieć, to na 100% pojawi się jakiś film z przekąskami na Sylwestra, także obserwujcie kanał. Do usłyszenia w kolejnym filmie.